No, pamiętam, że ojciec przywiózł w 1942 roku do naszego domu rodzinę, to była uznawana była jako rodzina i która zamieszkała w jednym z pomieszczeń naszego domu. Chcę zaznaczyć, że dom został spalony w 1939 roku, kiedy weszły wojska niemieckie, przyszły do naszego domu, rzucili granaty zapalające, dom uległ kompletnemu zniszczeniu. Myśmy, to znaczy moja mama, bo ojca nie było w tym czasie, moja mama z moim bratem Bogdanem została wypędzona na piechotę przez Wawer. Do Radości dotarliśmy do rodziny Poniewierskich. I pan razem z bratem i z mamą? Tak. W jakim wieku był brat? No brat jest 6 lat starszy ode mnie. Czyli miał wtedy 10 lat. 10 lat. I dotarliśmy do rodziny Poniewierskich i tam byliśmy przez kilka lat, dopóki ojciec z systemem gospodarczym nie wyremontował 2 pomieszczeń. Nie było tam ani, tylko było światło i woda, ubikacja na podwórku i odstąpił rodzinie Borensteinów jedno pomieszczenie. Już w 1942 roku. W 1942 roku Jak to się stało, że się ojciec należał do organizacji Żegota i pomagał Żydom. Był takim łącznikiem, znaczy kurierem rozwożącym do ukrywania rodzin żydowskich. Przeważnie odwoził ich do rodziny, do znajomych na terenie Warszawy i nie tylko Warszawy, również i poza Warszawą, na przykład tak jak do Ciechanowa, do swojego brata, który był w tym czasie dyrektorem szkoły. Oni mieszkali u nas w tym pomieszczeniu do wyzwolenia Pragi, do września 1946 roku. Do 4, przepraszam, do 4, no bo 2 lata. 2 lata u nas mieszkali. A jak dotarli do państwa, pamięta pan? No, pamiętam, że ojciec ich przywiózł, chyba wieczorową porą ich przywiózł i powiedział nam, ja nawet nie wiedziałem, że to są Żydzi, tylko powiedział, rodzina u nas będzie mieszkała, mieli mieszkać tylko krótko, dopóki ojciec nie znajdzie lokalu bezpiecznego, ale tak się stało, że mieszkali do wyzwolenia. Rodzina składała się z 4 osób, to znaczy Marian, Irena, to ja mówię o polskich, oni oczywiście mieli inne imiona żydowskie, ale to były polskie imiona nadane przez, że tak powiem, ojca, bo ojciec wyrobił im później dokumenty. To znaczy Marian, Irena, Borenstein, a Lachowicz akurat nazwisko dała ojca znajoma, która pracowała w sądzie na Lesznie, Lachowicz. Od razu mieli te... No po pewnym czasie ojciec to wyrobił. A dlaczego trafili do państwa? No właśnie, tak jak powiedziałem, ojciec miał znaleźć im miejsce, ale tam był kocioł, w związku z tym przywiózł ich do nas na pewien czas, a ten czas się przedłużył ponad 2 lata. A pamięta pan z opowieści ojca, jak wyglądał ten moment, kiedy wiedział, że będzie musiał ich do siebie zabrać? No po prostu tam pojechał, a tam powiedziano, że ich nie przyjmie, bo tam już była wpadka, że tak zwana wpadka. No i ojciec w związku z tym przywiózł ich do siebie. To tam pamiętam może trochę z opowiadania, że to było w nocy. A jaka to była pora roku? No to było zaraz jak w kwietniu, chyba to był kwiecień, bo to jeszcze przed powstaniem w getcie. Ojciec, bo tak już tam był, że tak powiem, likwidacja była getta, to wtedy ojciec ich... A jak oni się wydostali z getta? No ojciec ich wyprowadził. Ojciec, to już nie, z tego co ja pamiętam, ojciec jak wyprowadził, to ojciec, no w sumie jest to w dokumentach Yad Vashem, że tam 22 osoby uratował, na to są dowody w Yad Vashem, oni osobiście złożyli tam oświadczenia. Później, po pewnym czasie, ojciec przywiózł siostrę i męża
też do tego właśnie pokoju. Oni tam wszyscy 6 mieszkali. Ci nazywali się berlińscy. Berlińscy. Te też były na fałszywych papierach. No ojciec później im wyrobił znaczy dokumenty im wyrobił, Tak. polskie dokumenty. Oczywiście, A jak się nazywali naprawdę? Nie pamięta pan? wie pan, nie. A ci pierwsi, Znaczy Borenstein się nazywali tak, prawie tak, a ci berliński. bo tam pierwsze były 4 osoby. 4, a później Wymienił 2. pan imiona Irena, Marian, Tak. co dalej? Marian, Tak? Wojtek i Wanda. Dobrze. A A imiona żydowskie pamięta pan? nie pamiętam. I oni wszyscy byli rodziną? To byli małżeństwo z dwojgiem dzieci. Aha, A- może A później ojciec jeszcze przywiózł po pewnym czasie, przywiózł jej siostrę z mężem. I oni tam mieszkali też przez pewien czas. No, przez pewien czas nawet ten Wojtek to mieszkał, ojciec go wywiózł, żeby tak nie było dużo takiego zagęszczenia, załatwił pobyt w Ciechanowie u swojego tego brata Stefana. Też Wojtek był przez pewien czas tam był, u tego brata Stefana. Natomiast Kiedy to było? W jakim okresie? no gdzieś tak chyba po roku czasu był. No, on tam długo nie był, chyba z pół roku tam był, później z powrotem przyjechał tutaj do nas. A dlaczego wrócił? No już nam trudno mi powiedzieć dlaczego. No po prostu może chciał do rodziców, nie wiem. No w każdym razie też chcę zaznaczyć, że ten Borenstein Marian no, miał rysy typowo żydowskie, w związku z tym nie opuszczał naszego domu. Natomiast Irena i te dzieci nie miały, jako traktowana była i sąsiedzi wiedzieli, że to jest nasza rodzina, także że Wojtek ze mną chodził. Mogę to zaznaczyć, że nawet chodził ze mną do kościoła, bo my byliśmy rodziną bardzo wierzącą, w szczególności moja mama była bardzo wierząca, także on nawet chodził ze mną do kościoła. Chodziliśmy po zakupy na Plac Szembeka, na bazar, żeby przynieść, prawda, jakieś zakupy, to często nawet Ten chodziliśmy. kościół tam za bazarem jest, tak? Tak, to jest w pobliżu, tak, to jest znaczy z naszej strony to jest przed bazarem, bo to jest bazar, a później trzeba przekroczyć Grochowską, Tak. żeby do kościoła. To jest parafialny kościół, zresztą na wstępie mogę powiedzieć, tam byłem chrzczony, tam brałem ślub i obojga rodziców tam pochowałem, znaczy były msze żałobne rodziców. Bo z naszej rodziny trudno, niestety, ale tylko ja zostałem, rodzice i brat, i drugi ten brat też już nie żyją, A brat co się ojca. z bratem stało? No brat zginął w wypadku samochodowym na Żoliborzu w 1978 roku. A brat był starszy od pana? Starszy był o o 6 lat. Czy on miał jakieś swoje zadania podczas ukrywania? No też tak, tak samo jakieś zakupy robił, prawda? I jak na przykład była taka sytuacja, bo do nas często odwiedzali nas Niemcy, to wtedy myśmy informowali, że tak powiem, od razu informowaliśmy, że Niemcy się zbliżają, że furtka była zawsze zamknięta. Także tak się szliśmy tak powoli, albo ja, albo Wojtek, albo brat mój szedł, żeby otworzyć, żeby mógł ten Marian schować się. Chcę zaznaczyć, że pan Marian wykopał sobie z tego naszego pomieszczenia tunel, który umożliwiał mu ucieczkę tym tunelem na zewnątrz, na ogródek, a później, ponieważ to było w 1939 roku, wszystkie te w okolicy naszej, wszystkie domy były spalone, to tamte domy były opuszczone. W związku z tym on miał możliwość ucieczki do tych domów i tam do piwnicy się schować. Obok zaraz był spalony dom, tu na tyłach naszego domu też był spalony, no to nawet nasza rodzina Chodkowskich, on tam też mógł uciec, także to była taka była umowa, że jak on przez ten taki, że tak powiem, przez niego zrobiony tunel, było na to miejsce, gdzie było wycięta klapa w podłodze, przesuwany był tapczan i kładziony był. Albo ja byłem kładziony, albo ten Wojtek, albo ktoś, że chore dziecko jest, żeby jak przyszli ci żandarmi, no to tam mówiła, no dziecko mam chore, leży, no także to wszystko tak się to A Państwo wiedzieli, że on ten tunel kopie? No wiedzieliśmy, że kopie. On to robił przeważnie, trzeba sprytnie to bardzo robił, bo on w nocy to robił i jednocześnie
jakoś tak robił, że tą ziemię taką, którą widać było z wykopania, jakoś ją nakrywał, żeby nie było widać, że to jest świeże, że to jest coś świeżego, bo przecież Niemcy to nie tylko przychodzili do domu, ale również i na podwórko było, także on dosyć dużo tej ziemi trzeba było wykopać i on rozplantować w taki sposób, żeby nie było widać, że to jest świeża ziemia, no, że to on własnymi rękami i własnym szpadelkiem, że tak powiem, to wszystko to zrobił, że tak powiem, także no on się w ogóle nie pokazywał, on przez te 2 lata tylko w nocy, albo jak tak to było, tak wychodził sobie na podwórko, żeby złapać trochę powietrza, a tak to przebywał w tym pokoju. Także. No i jak przyszli Rosjanie, no to oczywiście od razu sobie opuścił nasze mieszkanie, pojechał do Otwocka, a później tam do Niemiec, a później do Montrealu i tam już osiedlił się na stałe i tam już do końca był. Do czasów wojennych. Jak wyglądał problem dodatkowych racji żywności? Czy nie zwracało to uwagi, ile pan kupuje na bazarze? Nie, ale dlatego to nie zwracało uwagi, bo oni traktowani byli jako rodzina. Jako rodzina oczywiście, tylko było wiadomo, że tu u nas mieszka pani Irena z 2 dzieci, także nie było mowy. Czyli problemem był tylko jeden, ewentualnie to było trudne do zauważenia. No trudne do zauważenia. Czy było jakieś zagrożenie ze strony sąsiadów? Nie, właśnie tu było szczęśliwie, no ponieważ te domy były spalone, także w zasadzie tylko mieszkali sąsiedzi ci naprzeciwko nas, pawłowscy, którzy prawdopodobnie domyślali się, ale porządna rodzina, zresztą do tej pory utrzymujemy kontakty. Pani Krystyna jeszcze do tej pory żyje, ma już prawie 90 lat, także teraz już jest u córki, ale tak to mieszkała w tym domu, także czasami nieraz ze mną wspomnieniami rozmawialiśmy o tym, także teraz to mówi, przedtem to nie mówiliśmy wam, ale wiedzieliśmy to, że to prawdopodobnie jest rodzina chociaż pani Irena była blondynką jasną, także nic nie mówiło się, nie wskazywało na to, że ma jakieś, tym bardziej, że miała już wyrobione dokumenty, prawda, polskie. Ja to chcę tutaj wspomnieć o takiej jednej, to co pamiętam, takiej sytuacji, że przyszli żołnierze niemieccy i powiedzieli tak, tutaj jest was 2 kobiety i 4 dzieci. Jest tutaj już, wystarczy 1. W związku z tym kazali mojej mamie powiedzieć, że ty się masz zgłosić na Grochowską na roboty, a tutaj do pani Ireny powiedziała, ty się zajmiesz 4 dzieci. No i to była taka sytuacja, że oni wrócili po jakimś czasie i pytają się, bo taka była sytuacja, że pani Irena była wysoką kobietą, moja mama była małą kobietą, to ten żołnierz niemiecki pyta się, a gdzie ta mała? A pani Irena powiedziała, mała poszła już na zbiórkę na Grochowską, a mama w tym czasie schowała się w piwnicy naszego domu, bo taka była sytuacja, że z naszej kuchni była też takie wejście do piwnicy bezpośrednio, nie trzeba było wychodzić, było na zewnątrz, prawda, na zewnątrz na podwórko, żeby wejść do piwnicy, tylko była taka klapa, która, i właśnie na podstawie może ten pan Marian też sobie zrobił taką klapę i ten tunel, który wychodził, że tak powiem, na zewnątrz, na nasz ogródek i wtedy mógł sobie no po prostu uciec, po prostu uciekał, jak była taka sytuacja, taka była sytuacja niebezpieczna, bo trzeba przyznać, że żandarmi dosyć często tam patrolowali te nasze, a ponieważ tych domów było odremontowanych bardzo mało, także oni tam sobie co jakiś czas przychodzili. A była taka niebezpieczna sytuacja? No właśnie, było realne zagrożenie? No było takie zagrożenie nawet chociażby. No tak to nie było. Oni rewizji nie robili, nie było, nie pamiętam przynajmniej, żeby jakaś rewizja była. Niemniej jednak za każdym razem to tak się to wszystko odbywało, że albo ja, albo brat, albo Wojtek, albo nawet któryś z nas szedł, bo furtka była zawsze zamknięta, żeby otworzyć furtkę. Oczywiście jakby chcieli, to by tam, to były drewniane, było ogrodzenie, to tam mogli wyłamać sztachetę i wejść, ale jakoś tak do tej szczęśliwie było, że nigdy, że tak powiem, nie weszli dopiero po otwarciu furtki.
Dopiero wchodzili i tam sprawdzali dokumenty, czy tam tak, jak pytania mieli, czy coś. Także. A w jakim wieku byli ukrywani? Znaczy kto był? No wszyscy po kolei. No, to prawdopodobnie ten pan Borenstein to był w wieku pewnie ojca mojego. Ojciec był w 900 roku się urodził, pewnie trochę młodszy. No pani Irena na pewno. 40 parę lat, tak? No tak, bo pani Irena była trochę młodsza od mojej matki, bo matka moja była 907 roku rodzona, także była trochę młodsza. A ci dzieci to byli właśnie w wieku, Wanda była w wieku mojego brata Bogdana, a Wojtek to tak się zbiegł okoliczności, że z tego samego roku i z tego samego miesiąca. Ja się urodziłem w sierpniu i on się urodził też w sierpniu, także nawet w tym samym miesiącu. I właśnie pan Marian, jak tam zwrócił się do ojca, to płakał i mówił, że pan ma w takim samym wieku dzieci, jak ja mam, błagał na wszelko, żeby ich ratował. Skąd on wiedział? No widocznie jakoś rozmawiali, jak ich wiózł, prawda, do tego miejsca, gdzie był kocioł, no to widocznie tam jakoś ojciec z nim rozmawiał. No ale może nawet już w getcie rozmawiali, no bo przecież ojciec, że tak powiem, no z tego getta dużo osób wyprowadzał. Tak. Jak wyglądało to wyprowadzenie? Wie pan, no nie, to już szczegółów nie wiem. W każdym razie ojciec jakoś miał wejście, jakąś możliwość wejścia. Tam jeszcze mogę wspomnieć, że ojciec to współdziałał z takim swoim kolegą Leopoldem, zresztą też odznaczony sprawiedliwie wśród narodów świata, Leopold Śledziński, on był adwokatem, prawnikiem. Oni, że tak powiem, współdziałali, że tak bardzo, przyjaźnili się bardzo i tam bardzo współdziałali. I przypuszczam, że nawet te rozwożenie, to żeby dla celów bezpieczeństwa, oni to dokonywali wspólnie, to znaczy we dwóch jechali dorożką, czy tam jakimś innym, no przeważnie dorożkami chyba, no bo tam tak samochodów to nie było samochodów, także przeważnie dorożkami albo rykszą jeżdżącą po Warszawie, rykszami. Dobrze, co wie pan o Borensteinach sprzed wojny? Przed wojną to wiem, że zarówno ten Borenstein, jak i berlińscy, oni mieszkali w Łodzi. Oni byli, że tak powiem, właścicielami czy współwłaścicielami zakładów włókienniczych, także oni wywodzą z tego, co... Czyli byli zamożni, tak? No chyba dosyć byli zamożni. Mieli tam. A czy mieli jakieś pieniądze? No prawdopodobnie na początku to tak. Na początku na pewno mieli pieniądze, a później przez te 2 lata to się wyczerpały te pieniądze, także... I oni pomagali? No znaczy częściowo na pewno tam mieli trochę jakieś pieniądze. Ojciec musiał to później pewnie te dolary jakoś tam zamieniać, czy coś takiego w każdym razie. Czyli starali się brać udział w swoim utrzymaniu? Częściowym utrzymaniu, natomiast już pod koniec, że tak powiem, pobytu, no to już ojciec musiał im pomagać i finansowo, bo już się wyczerpały się jeszcze, no to 2 lata, ponad 2 lata. Także prawdopodobnie nie wiemy o tym szczegółach, ale z tego, co tam słyszałem z rozmów, to tam już się trochę te pieniądze wyczerpały. No, a zaopatrzenie, no to tak jak wspominałem, to dla bezpieczeństwa to robiliśmy my, to znaczy dzieci. No oczywiście pani Irena tam też chodziła, moja mama też, ale tak te drobne zakupy to robiliśmy. Taki był sklepik na Łukowskiej u pani Demalowej i pani Piekarskiej, tośmy to przeważnie robili. Albo na bazarze na Szembeka robiliśmy zakupy tych spożywczych rzeczy. Oczywiście to już to wszystko nie istnieje, ani ten sklepik pani Piekarskiej, ani pani Demalowej. Bazar istnieje, teraz się rozbudował, aż moim zdaniem trochę za mocno. Jak pan, nie wiem, czy pan wie, za mocno. No ale to już jest. No tak. Teraz no, po wojnie jedni wyjechali, pani berlińscy wyjechali do Izraela, oczywiście, a pan Borenstein wyjechał do Kanady i tam się osiedlił i tam do tej pory mieszka Wojtek z rodziną, no i Wanda mieszka w Nowym Jorku. A czy zna pan przypadki szmalcowników z Grochowa?
Nie, tego nie mogę powiedzieć. Słyszałem, ale nie mogę określić. Co pan słyszał? No słyszałem, że były przypadki, no chociażby to, że właśnie wtedy ojciec nie mógł ich tam zalokalizować, bo już był kocioł, także ktoś tam musiał zdradzić, ale na ten temat niewiele mogę się... Problemów, donosów państwa? Nie było. Szczęśliwie nie było, chyba opatrzność boska nad nami sprawowała. Nie było, bo tacy byli sąsiedzi w pobliżu, że no głównie to ci pani, a tak to nie, tak dużo nie było tych sąsiadów, bo te budynki były spalone. No tam tak było, wtedy w tamtym czasie to było zaludnienie minimalne w tym rejonie. W tym rejonie było minimalne. Czyli było w miarę bezpiecznie? W miarę bezpiecznie było. A jednocześnie było, no widać, od razu było widać, że tam jest więcej osób, naprawdę nie 4, tylko już jest więcej, to już jest 7. Bo pan Maria... Co było za Ostrobramską? To jest w pobliżu, to jest 100 metrów od No Ostrobramskiej. tak, ale potem tam na południe, co tam wtedy Tam były kilka domów, a później to było te lotnisko, które było po wojnie, takie te tereny zielone. Także tam sobie chodziliśmy na spacery. Później to po wojnie to było lotnisko dla szybowcowe, tam się szkolili piloci i szybownicy. To jest 3 km na piechotę chodziliśmy do Wisły, żeby się wykąpać. Także to jest 3 km od naszego domu do Wisły. A proszę powiedzieć więcej o życiu codziennym w czasie ukrywania. Co pan może jeszcze opowiedzieć o tym, jak żyliście państwo? No żyliśmy normalnie. Mówił pan o tych problemach lokalowych, że... No to lokalowych, no to było bardzo ciasno, bo ja mówiąc szczerze z perspektywy czasu, bo w tej chwili mieszkam w tym domu, z tym, że oczywiście ojciec ją wyremontował, przed wojną był budynek piętrowy, po wojnie to były te pomieszczenia zrobione, kuchnia, w której myśmy mieszkali 4 i taki pokoik, w którym i oni mieszkali. Ani łazienki nie było, ani ubikacji nie było, tylko była światło i woda. Także to były warunki moim zdaniem spartańskie. Także zaludnienie było bardzo dużo, bo po wojnie dopiero ojciec wyremontował drugą połowę. To znaczy w tej chwili składa się dom, w którym ja obecnie teraz mieszkam, 3 pokoje z kuchnią. Ten pokoik, co zajmowali Żydzi, ja w tej chwili, że tak powiem, jest to mój taki pokoik, w którym tam mam biurko po ojcu i tam przebywam. Także teraz oczywiście zostało to wszystko zmodernizowane, ten dom. Przedtem było tylko jedno wejście, te boczne. Teraz to się trochę zmieniło, wejście jest główne. Te boczne też zachowałem, na pamiątkę zachowałem te boczne, te wejście, także... To jest parterowy dom, tak? To jest, w tej chwili jest parterowy. A przed wojną? Przed wojną był piętrowy. To właśnie ten przyjaciel ojca, pan Leopold Śledziński, mieszkał na pierwszym piętrze. Później się wyprowadził, po spaleniu tego domu się wyprowadził do centrum. Czyli 2 rodziny mieszkały w tym domu? W tym domu przed wojną mieszkały 2 rodziny. Pan Śledziński z matką i myśmy mieszkali. Ale to było bardzo, bardzo krótko, bo ojciec, że tak powiem, dom wyremontował na krótko przed wojną, bo kupił działkę w 1935 roku, a w 1939 ją tam wprowadził się, no i we wrześniu, jak weszły wojska niemieckie, przyszli i spalili. Także tam nie nacieszyliśmy się, rodzice moi, myśmy się nie nacieszyli mieszkaniem w tym domu. No i później to już mieszkali przedtem, zanim budowali dom, to mieszkali na Grochowie, na Podskarbińskiej. Także później na Pradze gdzieś tam mieszkali, też wynajmowali mieszkania. Bo ojciec w ogóle się urodził w Warszawie, na Krzywym Kole. Cała rodzina mieszkała po stronie tutaj lewej Warszawy, w centrum Warszawy. Czy powiedzieć o losach rodziny przedwojennych? No rodzina, ojciec się urodził na Krzywym Kole. Tak, matka... W 900 roku, tak? W 900 roku, tak. Matka moja urodziła się w okolicy... byli pańscy dziadkowie? A dziadek miał rzemieślnikiem, był rzemieślnikiem, miał piekarnię czy coś tak, także nie wiem. Ale też był w Warszawie, mieszkał, także to kilku pokoleniowa
Warszawa. Pański ojciec był urzędnikiem, tak? Urzędnikiem, tak. Gdzie pracował? Dlatego miał możliwości do wyrobienia tych dokumentów. Gdzie pracował? Bo ojciec pracował w policji, ale w dziale administracyjnym. A matka? A mama nie pracowała. Mama w ogóle nie pracowała. Coś pan może więcej powiedzieć o Wiele. ojcu? Zawsze był urzędnikiem, kierownicze stanowiska zajmował przeważnie. Po wojnie. Szkołę skończył? Miał chyba małą maturę. Nie wiem dokładnie, ale chyba. W każdym razie był urzędnikiem, że tak powiem, z krwi i kości. Ja, że tak powiem, odziedziczyłem trochę tych genów, bo również pracowałem w administracji warszawskiej, w urzędzie miasta bardzo długo na różnych stanowiskach, a w szczególności na Pradze też. Ojciec też po wyzwoleniu też pracował na Pradze. Do emerytury pracował na Pradze. Też był prawie zastępcą dyrektora do spraw administracyjnych, także na emerytury pracował. A czy jako dziecko miał pan świadomość, że grozi pańsku śmierć za to, że... Nie bardzo miałem taką świadomość, bo to byli traktowani jako rodzina, także nie miałem tego. Oczywiście częściowo się domyślałem ze względu na wygląd pana Mariana, ale to nie była to moja świadomość, że to byli... Czy wiedział pan, że za ukrywanie życia grozi śmierć? Wie pan, to im bliżej wyzwolenia, to tak, jak oni tylko do nas przyjechali, to ja miałem co tam, jak oni... A brat? Brat prawdopodobnie się trochę orientował, oni się trochę bardziej orientowali niż ja, bo ja... A czy rozmawiał pan po wojnie z bratem o tym? Rozmawialiśmy, to oczywiście, że on już wiedział o tym, także... A co mówiliście panowie o tym? Ja mogę teraz z perspektywy czasu i teraz swoich doświadczeń, uważam, że to był heroizm ze strony ojca i super, że tak powiem, super człowieczeństwa. Zresztą to wszystko, co ja mówię w tej chwili, to są w oświadczeniach tych ludzi, których ojciec uratował, w oświadczeniach w Yad Vashem, bo oni to wszystko na piśmie złożyli. Teraz to mam te dokumenty i czytam, to patrzę na to z pełną satysfakcją i że tak powiem stwierdzeniem, że ojciec to heroicznie to zrobił, zagrażając nam, bo teraz to widzę, to teraz przecież też uczestniczę byłem w tych wystawach, to przecież za to wiadomo było, że jakby oni przyszli i wiedzieli, to by nas rozstrzelali nawet na naszym własnym podwórku, przed naszym własnym domem. Tam na pewno by nas nie zabierali gdzieś tam do obozu, tylko by na miejscu się rozprawili z nami wszystkimi przed naszym budynkiem. Także to jest teraz, dochodzę do wniosku i teraz podkreślam to jeszcze któryś raz z rzędu, jakie to było zagęszczenie, bo ja sobie na przykład w tej chwili nie wyobrażam, żebym ja mieszkał w tej kuchni, bo ona była nieduża ta kuchnia, 4 osoby. 4 osoby. Ja wiem, raz z 15 może. Tamten trochę był większy, tam gdzie oni mieszkali, może tam za 20 metrów. I to, że to bez żadnych wygód, że tak powiem, do ubikacji trzeba było biec przez całe podwórko na sam koniec. Taka była sawojka zrobiona drewniana. Także warunki były moim zdaniem spartańskie. Jak jeszcze tamci dwoje jeszcze przyszli, to było tam 6 osób. Także to łóżko przy łóżko. Ja też spałem z bratem, a ojciec spał z matką, bo tam nie było możliwości postawienia więcej łóżek. Bo to było małe. Jeszcze była kuchnia węglowa, wejście do tej piwniczki. Także naprawdę, stół na środku. Nie wiem, ja teraz z perspektywy czasu, to sobie nie wyobrażam, jakby się, a jakoś się mieszkało. A czy dotykał państwa głód? Nie. Ojciec był obrotnym człowiekiem, także zawsze obrotny nie było, można powiedzieć. Zawsze tam zaopatrzenie jakoś tam załatwiał, także nie. Ja przynajmniej nie pamiętam. Tak. Zresztą moja mama była świetną gospodyni, umiała zrobić jedzenie, że tak powiem, z byle czego. Zresztą słynęła
jak teraz pamiętam i po wojnie pamiętam, to cała rodzina Jadzia, idziemy do Jadzi na jakiś dobry obiadek, bo wiadomo, że ona zawsze, no ojciec był bardzo rodzinny, także trzeba przyznać, że rodzina do nas po wojnie to tam też się wszyscy zjeżdżali. Pamiętam to, że jak przyjechali do nas gdzieś tam spod Warszawy i później się urządzić, to wszyscy spali w tej jednej kuchni na podłodze. A rozmawiał pan z ojcem o ukrywaniu po wojnie? No na pewno, rozmawialiśmy to Jak on dużo. wspominał? No ojciec to wspominał, wiedział o tym, co robi, wiedział, jakie zagraża nasze bezpieczeństwo, a jednocześnie jako katolik uważał, że trzeba pomóc ludziom w potrzebie. Zresztą jak należał do tej organizacji Żegota, to znaczy, że to wszystko robił świadomie. No i był pracownikiem odpowiedzialnym, zresztą był przecież też żołnierzem ochotnikiem w czasie I wojny światowej. Później był piłsudczykiem, należał do organizacji strzeleckiej. Także był. Podczas wojny obronnej walczył, czy nie? No w czasie I wojny jako. Drugiej? Nie, drugiej nie. W czasie II wojny nie. W czasie wojny II właśnie tylko tam była to była też taka sytuacja, że wszystkich mężczyzn z naszej tam kolonii Niemcy kazali im wszystkim się zgłosić na roboty. No i ojciec między innymi się zgłosił na te roboty, ale był na tyle odważny, że kiedy ich prowadzili do punktu zborczego, pamiętam na Skarszewską, to ojciec uciekł i w nocy przyszedł. Chcę zaznaczyć, że z tych mężczyzn, którzy tam wtedy z ojcem poszli, nikt nie wrócił. Nikt nie wrócił. Tylko jedynie ojciec, który uciekł. Jak zobaczył, ojciec mówi, jak zobaczyłem, mówi te siatki i druty kolczaste, gdzie oni nas prowadzą na ten punkt zbiorczy, to wtedy uciekł. No i mówi, że jednak była ludzka pomoc była niesamowita, bo jak mówi uciekł, to nie wiadomo, że nie uciekłem do jakiegoś pomieszczenia mieszkalnego, tylko uciekł do piwnicy. I mówi, po pewnym czasie ktoś przyszedł i mówi, proszę pana, już wszyscy przeszli, może pan wyjść z piwnicy. Także jednak była, że tak powiem, taka pomoc wśród Polaków, to chciałem to zaznaczyć, bo ojciec mój właściwie, to on mi, ten ktoś, co mnie powiadomił, to uratował mi życie, no bo wiedziałem, kiedy wyjdzie i tam jakimiś uliczkami bocznymi w nocy wrócił do nas, no i do wyzwolenia był tutaj. Także we wrześniu, chyba 15 Pragę wyzwolili Niemcy, weszli Rosjanie i Polacy. I tam się osiedlili się, że tak powiem, zaraz stworzyli tam w naszym domu, znaczy tam postawili samochody, wykopali takie na samochody, a tam następnym, tam były wolne place, to wybudowali sobie ziemlanki i tam mieszkali polscy żołnierze do wyzwolenia Warszawy. Także jako dziecko tam chodziliśmy oglądać, jak to oni mieszkają i tam to zabawić. A jak wyglądał moment wyzwolenia No, z perspektywy Żydów? Jak pan pamięta? no pamiętam, jak oni, no to bardzo się cieszyli, jak tylko weszli Rosjanie, to od razu Marian tam podszedł do tych żołnierzy tego, no i oni się w bardzo krótkim czasie. Oni wiedzieli, że Rosjanie to jest wyzwolenie. No tak, no to jak weszli do nas, już rozmawiali, przecież pani Irena, trzeba przyznać, że znała bardzo dobrze niemiecki, także, ale to z Niemcami to mogła, jak były Niemcy, to ona z nimi rozmawiała, matka moja nie znała. Dlatego prawdopodobnie wtedy, jak oni zaproponowali, żeby moja mama poszła na roboty, a ona została, to chyba tym się kierowali, że ona trochę znała niemiecki, także i młodsza była, widać było, mówi to, ty zostaniesz tutaj, młodsza jesteś, to zostajesz, się będziesz opiekowała dziećmi, a tutaj to do niej mówi, do mojej mamy mówi, ty pójdziesz na roboty. Tam zbiórka była na Grochowskiej, tam podali, w którym miejscu na Grochowskiej. Także, a po wyzwoleniu oni później mieliśmy, oczywiście ojciec mój był stały kontakt, miał z nimi i w 60 roku został zaproszony
przez pana Borensteina i pojechał do Montrealu. Oni to już finansowali, nawet statkiem, załatwili to statkiem Batory. Popłynęli, także mieli podróż bardzo dobrą. Myśmy z bratem ich odprowadzili. Oczywiście też ich później zabraliśmy z Gdańska, jak wrócili. Także. A w 1963 roku zostali zaproszeni przez państwa berlińskich. No i tam oczywiście ojciec był do Izraela, do Tel Awiwu, bo oni mieszkali w Tel Awiwie. No i tam oczywiście tam przyjęci byli bardzo życzliwie. Nawet akurat był papież VI w tym czasie na audiencji, załatwili ojcu audiencję osobiście. Ojciec pisał pismo do prezydenta Izraela, na co dostał zezwolenie, także uczestniczył w audiencji Pawła VI i później Yad Vashem został odznaczony. I jeden z pierwszych tam w tej głównej alei. No nieszczęście było takie, że później byłem w 2000 roku. Specjalnie pojechałem do Izraela, żeby tam odwiedzić Yad Vashem i zobaczyć te drzewko. No ale tak nieszczęśliwie było, że pani przewodniczka tak organizowała tą wizytę, że pojechaliśmy, było święto. No i nie wpuszczono nas. Nie zobaczyłem tego drzewka, ale te drzewko podobno jak znajomych tam prosiłem później, to mnie później przywieźli zdjęcia. Jest tam blisko tej głównej alei. Ojciec ją posadził, te drzewko, i tam jest tabliczka. No w tej chwili to już jest ogromne drzewo, bo znajomi byli kilkanaście lat temu, to że przywieźli mi te zdjęcie. Zresztą tu przedstawiłem, pokazałem te zdjęcie. No jeszcze mam taki w planie, jak mi zdrowie pozwoli, jakieś tam możliwości, to jeszcze może bym chciał pojechać do tego Yad Vashem i zobaczyć te zdjęcia, zrobić jeszcze kilka zdjęć pod tym zdjęciem, pod tym drzewkiem. A jak wyglądały pana kontakty z ukrywanymi? No, po wojnie no, kontakty no, takie utrzymywali. Rodzice, no to oczywiście korespondencyjnie, stałe, ciągle były jakieś tam, korespondencja była stała, że tak powiem, do śmierci, także do tego, no, i te dwie wizyty były. No ja oczywiście też, Wojtek przyjechał do mnie w 1986 roku ze swoją rodziną, żoną i 4 dzieci, bo ma 2 synów i 2 córki. No a teraz w 2011 roku była Wanda, która mieszka na stałe w Londynie, przyjechała ze swoim synem. I prawdopodobnie wybierają się jeszcze nas odwiedzić, bo już mają też już odpowiednie lata, także, ale myślę, że chyba jeszcze przyjadą tutaj do nas. A w Montrealu kiedy pan był? Ja byłem w 1988 roku. Byłem tam 1,5 miesiąca. No, bardzo życzliwie zostałem przyjęty. Wojtek mnie zawiózł nawet później do Wandy na Nowego Jorku. Byłem w Ottawie, także mnie bardzo robił takie spotkania ze swoimi znajomymi. Także uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach, nawet zrobił taki piknik dla swoich pracowników. Tam było chyba z 50 osób. Też uczestniczyłem w takim pikniku pod Montrealem. Było dużo było Polaków, Żydów. Przeważnie byli wszyscy Żydzi. Tam też, także przyjął mnie bardzo. Oczywiście to wszystko. Jak on teraz jest? On jest adwokatem, ma własną firmę adwokacką. Wspólnikiem takiej firmy adwokackiej. No, to w samym centrum Montrealu, nawet byłem tam, to w takim wieżowcu miał tą firmę. Całe piętro zajmuje jego firma. No ale tak, teraz był kilkakrotnie, to zawsze nas tutaj odwiedził. Może myślę, że jeszcze teraz nas odwiedzi. Teraz jak będzie ta siostra może, to mówiłem, no bo Wojtek się wybiera, mówi, jeszcze was odwiedzić. Ona też powiedziała, że będzie. No, na czym się zajmuje? Ona już teraz jest na emeryturze, ale była psychologiem. Ona była psychologiem. Znaczy jest psychologiem, bo jeszcze żyje. Ale już teraz na emeryturze jest. Ma też 3 dzieci ma. No już wszystko dorośli są. W 1988 roku byłem w odwiedzinach na zaproszenie Wojtka Borensteina w Montrealu, ale nie była to łatwa podróż ze względu na to, że
ambasada kanadyjska w Warszawie, były trudności z otrzymaniem wizy. Kiedy zadzwoniłem do Wojtka, że są problemy z otrzymaniem wizy, Wojtek interweniował u ambasadora kanadyjskiego i szybko dostałem wizę i w określonym terminie pojechałem liniami Swissair do Montrealu. Tam zostałem przyjęty bardzo życzliwie przez rodzinę Wojtka, który zorganizował kilka spotkań. Zawiózł mnie, żebym zwiedził stolicę Ottawę. Uczestniczyłem w kilku spotkaniach, nawet jego spotkaniach z pracownikami, bo jest, jak powiedziałem przedtem kiedyś, jest współwłaścicielem firmy adwokackiej. Następnie zorganizował mnie wyjazd do swojej siostry w Nowym Jorku. Tam również zostałem bardzo życzliwie przyjęty przez rodzinę Wandy. Zwiedziłem Nowy Jork, co tylko mogłem. Obwoził mnie po wszystkich dzielnicach. Statuę Wolności pojechaliśmy zobaczyć, także bezpośrednio byłem przy Statule Wolności. No i to na razie. A co pan z wojny pamięta, jak pan mógł swoje... Pan jest równolatkiem, Wojtek, Tak, równolatkiem. Jestem równolatkiem. I jak to wasze życie... Pan mówi, że chodziliście na bazar, chodziliście Tak. po zakupy. Tak, w czasie wojny to z Wojtkiem chodziłem na bazar. Takie drobne zakupy żywnościowe robić. Również tam był na ulicy Łukowskiej. Były 2 sklepy spożywcze u pani Piekarskiej, jak również u pani Demalowej. Tam chodziliśmy też zakupy robić. Naprzeciwko na ulicy Łukowskiej był magiel. Także Wojtek pomagał mi przy maglowaniu, bo to stary magiel to wymagał dużej tężyzny fizycznej, żeby można było przekręcić tryby, które maglowały bieliznę. Również ja jestem z rodziny wierzącej, chodziłem do kościoła, to niejednokrotnie również towarzyszył mnie Wojtek. Nawet po wojnie przysłał tu swojego znajomego, żeby mu dostarczył jakieś ulotki, jakieś dokumenty odnośnie naszego pierwszego proboszcza, jak i również dokumenty dotyczące kościoła, które tam miałem, takie dokumenty, to przekazałem. Także to śmieszne, ale nawet to pamiętał, że no co tam jeszcze. Jaki to był kościół? Nie pan To jest kościół Najświętszej Marii Panny na placu Szembeka, który jest to naszą w dalszym ciągu parafią. Ja tam byłem chrzczony, brałem ślub i miałem uroczystości pogrzebowe zarówno matki, jak i ojca. A Wojtek założył rodzinę, rozumiem? Wojtek, tak, Wojtek założył rodzinę, ma 4 dzieci, 2 synów i 2 córki. Wanda w Nowym Jorku ma 3 dzieci, 2 synów i 1 córkę. Dzieci Wojtka poznałem, bo one były w 1966 roku tu w Polsce. Natomiast dzieci Wojtka poznałem 2 synów, a w 2011 roku Wanda w czasie odwiedzin mnie była tutaj z synem, najstarszym synem. No, Dziękuję. Dziękuję panu bardzo.